Witam wszystkich serdecznie. Nowy Eden, polowanie na duchy, ale na razie mam spotkać się z Iszter, Devonport. W ogóle jeszcze jest do zbadania. Zerknięcia, wszystko pozamykane, kurde no. O, tu coś. Dolar hiszpański, okej. Okay. Damn it, Charles. Those accursed sea storms. If only we'd been here earlier. I know. But as Charles would say, another day, another soul to save. These people have no idea what they're up against. To co się pakuje? Czy rozpakowuje? Thick skin, right? We're sorry to disturb you. It'll take more than you to disturb me. What do you want? I take it you intend to leave town. Bloody right I do. New Eden is dying and anyone who stays is dead or deranged. Will you go alone? I'll take my sister and anyone else who wishes. You may come too if you wish. You look like you can handle yourself. There's no hope for New Eden then? Not till the weather changes, and it don't look like changing. What's your role here, if you don't mind me asking? Lately, I do what needs doing when no one else will, weakened as they are by comfort and the curse. In normal times, I hunt. Now, though, it's cold enough to freeze the nankies off an horse, and the game rots as quick as you can get it home. You can't eat a ghost, can't skin it, can't sell it, so what would be the use? So, the curse. What do you think is going on? I think nothing much about it. I think folk sickened and the crops failed. I think folk went mad, and I know we found the Reverend dead. What of the governor? Anything I should know? That useless clackwagger. With Davenport dead, godly folk look to be led. Fairfax Askell couldn't be happier. I pity he'll get 'em all killed. What of the captain? Now there's a man of worth. Without Saul Pennington, there'd be no town left at all. These last months have been hard on him. I hope his mettle holds. If I had my way, he'd be coming with us. I don't give a rat's knacks for loyalty, but the captain does. Well then, thank you for your help. Aye. Ryzyk na drogę, nie? We should go to Esther. I think the governor said their house stood above the docks. Kubiak, okej. Do czegoś pewnie służy. To co tu robi? Że niby czyta? Po ciemku? Podejrzana. Ale tam czyta, coś spisuje. You'll be the Banishers then? Come too late. I'm sorry, but if poor Minister Davenport mentioned your names, I have forgotten them. Ante Duarte. This fellow here is Red McWraith. Of course. I'm Lisbeth O'Hara. The minister said you'd have questions. Well? Governor Haskell told us of the curse. I'd like to understand what it is and from where it came. While I'll not speak ill of my neighbours, someone must have let the evil in. A name might help. I'll not poison my parish with loose chatter. Besides, I have no name to give you. What are you doing out here?
Most people seem to stay indoors. Since you ask, I came to town to buy a remedy for Mistress Fitcher. My sister has a sore leg. The salve eases her discomfort. We have a small farm some miles from here. And yes, the curse sits there too. Did you know Charles Davenport? Of course I knew the minister. My sister and I attended all his services, and grateful we were too. He was the moral foundation stone of the colony. His poor widow. She must be bereft. You may have your time back, with my thanks. Well, thank the Lord for that. Czyżby to był ten domek? Okej. Nie ma podejrzanego w okolicy? Chyba nie. Antea, Red. Come in. Ten to w sumie trochę wygląda jak Szkot, tylko zamiast sukienki ma spodnie. I've barely slept for fear you would not come. I'm at a loss. Would God even allow me to drag you into these dark times? Esther, you're not alone now. We're here. I'm so sorry we didn't get here on time. Truly. I know. Charles kept saying it. Have faith. They will come. If only he had kept his faith himself. What happened to him? Poor Charles. Just one more victim of the curse of New Eden. You know how he is. Was. Restless. Impatient. It's not that he gave up on you, his friends, but that he could wait no more. I believe he tried to lift the curse. I too have questions, but I have no answers. Nor do I now have a husband. Is there anything we should know about? Lord, deliver me, for I cannot endure this. I cannot endure it, and Charles does not deserve it. Anything at all, Esther. Please. I have felt Charles present about the house. His ghost lingers. He needs help. If he's here, I promise I will know no rest until he has his. You can count on us. We'll start with the house. Charles's papers are gathered in his office. Take what you need. Thank you, Esther. Is there anything we should know about? Lord, I have... If we'll... Charles... Thank you. How were things, before all this? Before the curse? It was a busy and exciting time. Charles immersed himself in the community here. He had a hand in everything. The people came to rely on him. I'm sure they look to someone else now, but I can't imagine it's the same. What can you tell me about the esteemed Governor Haskell? Fairfax Haskell is well read and educated, but at times his back can be too stiff. He shares Charles's interest in the unknown, but his passion seems less than practical. He's an academic. Still, good to know our patron has some understanding of our work. We met the captain too, along with the huntress, Thickskin. Do you know them? I find Thickskin Newsmith's manner a little frightening, but I think she has a good heart.
A fine hunter by all accounts. Captain Pennington comes with a reputation for soldiering. He comports himself with a wry dignity, but I suspect that beneath it all, he's just sad. Charles thought so too. There are wounds beneath Saul Pennington's armor, he said, that time and God have not yet healed. We'll take a look around, if that's all right. May I be of any help? You stay put. We'll find the way. Trzymano wskazówkę. Wskazówki i intencje. Odblokowano pierwszą wskazówkę. Zawiera ona ważne informacje o osobie, z którą jest powiązana. Możesz skorzystać z tych wskazówek w dowolnym momencie, tak? Aby zrozumieć, dlaczego duch pozostaje na płaszczyźnie ucieleśnienia, musi zebrać wskazówki dotyczące każdego zamieszczonego w tę sprawę osadnika. Gdy wszystkie wskazówki zostaną odkryte, intencje osadnika zostaną ujawnione i będziesz mieć możliwość zakończenia dochodzenia. Tylko nie mam kroniki. Nawiedzenia. Zbadaj gabinet, zbadaj sypialnię. Okej. Lądowanie. Zrozum, dlaczego duch Charlesa nie odszedł. Zbadaj gabinet, zbadaj sypialnię. Okej. Mam wrażenie, że ona chyba nie powiedziała nam tak do końca wszystkiego, ale może do tego jakoś dojdziemy. Paczka listów od Charlesa. 21 luty 1687 roku. Moja kochana Esther, nie mogę ci powiedzieć, jak bardzo tęsknię za powrotem do domu. Oczywiście ta praca w tajemniczych szkockich górach jest ekscytująca, ale tęsknię za słodyczą naszego domu. Wiem jednak, że te kilka miesięcy, które pozostały mi z dala od twoich kochających ramion, przyniosło mi wielką korzyść. Dzięki temu doświadczeniu poszerzę swoją wiedzę, a wszystko to robię, aby chronić się przed tymi mrocznymi światami, które wirują wokół nas. To twoja miłość i zaufanie popychają mnie w te tajemnicze zakamarki, popychają mnie do robienia wszystkiego, do tego w mojej mocy. Robię to dla ciebie, bowiem kiedy widzę dumę w twoich oczach, wtedy wiem, jak ważną rolę odgrywam na ziemi. Wiem, że mogę być silniejszy, wiem, że mogę zrobić wszystko, dopóki patrzysz na mnie z tą iskrą, która nie jest do niczego innego podobna. Myślę o tobie, kocham cię na zawsze, Charles. Fajnie. Stycznia 85. Moja kochana Esther, jak bardzo pragnę zatrzymać cię w swoich ramionach. Ogłoszenie naszego małżeństwa było dla mojego serca niczym miód. Była to słodycz, która nigdy nie przestanie być wspaniała. W końcu będziemy razem i to razem na wieki wieków, aż do dnia za wiele lat, kiedy będziemy starzy i w końcu śmierć nas rozłączy. Bo tylko śmierć może zgasić płomień naszej miłości i jestem pewien, że nawet śmierć nie może zniszczyć czułości, którą do ciebie czuję. Chcę, żeby w naszym małżeństwie wszystko było idealnie i sprawię, by tak było. Będę do ciebie pisać codziennie, aż do tej błogosławionej chwili, kiedy w końcu będę mógł porzucić listy i każdego dnia mówić ci osobiście, co do ciebie czuję. Myślę o tobie, kocham cię na zawsze, Charles. I przypomina stare czasy. ’94. Moja kochana Esther. Byłem przygnębiony, a mimo to wspierałaś mnie. Jesteś aniołem z nieba, zesłanym, aby pomóc mi w mojej mrocznej misji. Jesteś światłem, które prowadzi mnie przez ciemność płaszczyzny nieochwytności. A mimo to jest mi bardzo przykro, że sprowadziłem cię do tej udręczonej krainy. Dobrze wiesz, że New Eden, sprawy nie mają się tak, jak powinny. I przykro mi, że jesteś tu ze mną, boję się o twoje życie. Żałuję, że nie mogliśmy znaleźć jakiegoś spokojnego zakątka ziemi, aby tam wychować nasze dzieci. Ale boją się klątwy. Myślę, że powinniśmy stąd odejść, a może ty powinnaś odejść, podczas gdy ja będę bronił naszego domu. Pomyśl o tym, bo nie mogę znieść myśli, że ciemność mi cię odbiera. Kocham cię na zawsze, Charles. That porcelain saw many a dinner turned lecture with Charles. I miss him so. So do we, Esther. Nowa szkocka melodia G-dur autorstwa Henry'ego Purcella. Purcell? Could you find nothing better? These days I lack the heart to play. Can't believe you brought your pianoforte to New England.
It cost a fortune. But you cannot part a pianist from their beloved keys. List od Elinor Combs. Mój najdroższy Charlesie, jakże się ucieszyłem czytając twoje słowa. Zawsze miło jest przeczytać co u ciebie i wiedzieć, że ty, jak i twoja ukochana Esther macie się dobrze. Skontaktowałem się z naszymi braćmi w Londynie, ale niestety nie znaleźliśmy w naszych archiwach niczego, co pasowałoby do opisu wydarzeń, których doświadczyliście w New Eden. Tak czy inaczej, zaraza i niekończące się zimy to zjawiska na tyle szerokie, że nie jesteśmy w stanie wskazać dokładniej ich przyczyny. Nie mogę dać ci lepszej odpowiedzi, czy to czary, obecność wampirów w rodzaju ichor, czy zupełnie coś innego. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Wszystko, co mogę zrobić, to poprosić cię o kontynuowanie badań i zanotowanie wszystkich twoich obserwacji. Nasze bractwo ma mało członków w Nowym Świecie. Wszelkie nowe informacje będą naprawdę cenne. Proszę, bądź bezpieczny, mój przyjacielu. Z poważaniem, Elinor Combs. I didn't know Eleanor and Charles were still in touch. The St. Paul Brotherhood is a tie that binds. Charles was so eager to continue his research here in New Eden. If only we had known what would befall us. Gdybyś wiedziała, co cię spotka, to byś z łóżka nie wstawała, nie? Have you received other visitors? Most dare not leave their homes. Although Mr. Bachelor came to see me, that was nice of him. Where are you staying, my dears? The governor had a room prepared for us in the schoolhouse. The schoolhouse? Wouldn't you rather stay here? You'd be more comfortable. It's very kind, but we've a long day ahead of us. Don't want to bother you. I don't have much, but promise me you'll come for dinner tomorrow. For old time's sake. Of course. This is Charles's. It's like he never left. List od sąsiada. Esther, trochę jedzenia i piwa dla ciebie. Przykład z powodu twojej straty. Twoi sąsiedzi łączą się z tobą w bólu. Miło z ich strony. Studium Canon Gemol Haprusela dla smyczki autorstwa i Davenport. Wydrukowana książka. Esej o muzyce, smutek w interwale lub studium skali eolskiej autorstwa Henrycha Pitriego. Okej. Tutaj chyba już wszystko. No, koleś najwyraźniej bardzo lubił muzykę, nie? Charles is still here and Esther is completely distraught. She lost him, and now he's back, a ghastly figure. It must be unbearable. Konbieroszy koszmary. Pamiętam nauki moich mistrzów, nie Bóg błogosławi ich dusze. W obliczu groźnego i nieznanego, gdy powszechna wiedza nie wystarcza do zrozumienia sytuacji, mądry i pobożny człowiek zwróci się do samych korzeni swojej sztuki, do słów ich znaczenia i mocy ukrytej w każdym z nich. Koszmar nie ma nic wspólnego z koszem czy marami zmarłych. Podobnie jak we francuskim słowie Cauchemar czy niemieckim Nachschmar, człon mar pochodzi tutaj z XII-wiecznego niderlandzkiego i oznacza ducha lub demona. Koszmar nie jest mizernym demonem wkradającym się do sypialni, by dusić śniących, ale jednym z najrzadszych i najpotężniejszych duchów, których jedynym celem jest szerzenie podstępnego i bezlitosnego gniewu na każdą żywą duszę, do której może dotrzeć. Z moich badań wynika, że żadnemu okultyście nigdy nie udało się wygnać koszmaru. Ale dlaczego? Czy koszmar może być czymś więcej niż duchem? Obawiam się, że tak. Pamiętam niespokojny wiersz, który przeczytałem w Londynie w młodości o przerażających zdolnościach takiej istoty, która rzekomo jest w stanie wnikać w wstyd swoich ofiar, wpływać na ich myśli i percepcję oraz sprawiać, że przeżywają najgorsze lęki. Istota potrafi nawet nagiąć dystans lub czas, tworząc kuszący i sparaliżowany koszmar, z którego ofiara nie jest w stanie uciec. Co za przerażająca koncepcja. Modlę się do Boga całym moim sercem i duszą, aby to nie było to, z czym mamy do czynienia. Jakbyśmy wtedy uniknęli rozpaczy, śmierci i zagłady, potrzebuję więcej informacji, ale gdzie je znaleźć? Charles Davenport. Okay. Obawiał się, że to może być robota jakiegoś koszmaru.
Broszka Charlesa Davenporta, srebrna broszka, zwykle noszona przez Charlesa Davenporta z wygrawerowanym charakterystycznym mieczem z 3 rękojeściami. Okay. Charles always wore this brooch. His things are untouched. Nothing's moved. Ładny model okrętu. Remember how they used to argue about books we hadn't read? Like we weren't there? Oh, you actually listened. I'd always let my mind wander. Psalm dzieci. Oto synowie są darem Pana, a owoc łona nagrodą. Psalm 127, 3. Notatka doktora. 3 krople olejku lawendowego w naparze z rumianku przed snem. Pomocnik do nacierania między dłońmi i za uszami 3 razy dziennie. Jeśli niepokój się utrzymuje, użyć melisy. Eveline. Kłopot z paniem też. Okej. To by było to, co szukamy. Najwyraźniej niewysłany list do siostry Esther, moja najdroższa siostro. Charles nie żyje. Nie potrafię nawet odróżnić prawej od lewej strony. Nie potrafię powiedzieć, jaki jest dzień, ani jak dawno temu odszedł mój Charles. Mój świat się rozpadł. Nic nie stało się tak, jak miało. Nie mogłam uczestniczyć w jego pogrzebie, co za wstyd. Zawiadam mojego drogiego męża. Po prostu nie mogłam znaleźć siły, aby wyjść z domu i iść do miejsca, gdzie zmarł Charles, aby zobaczyć, jak zostaje pochowany. Panie zmiłuj się nad nami i poprawiać naszych przyjaciół do nas, zanim będzie za późno. New Eden nie przetrwa zbyt długo bez mojego ukochanego męża, który go chronił. Brak mi słów, ale pomyślałam, że ty, która go tak kochałaś, powinnaś wiedzieć o jego odejściu. Kocham cię, Esther. Esther couldn't attend Charles's burial. Poor woman. That's terrible for her. Esther never got to say farewell to Charles. I could have made him manifest. Maybe, but there has to be more to it. Dobra, mam jedno. Faith always was his beacon in the darkness. In people as much as in God. He was a good man. I can still picture him crafting your very first Bane ring. You sound much more fond of the moment now than you were back then. Bit green for an actual haunting, you said. You were. Still, you did all right. Figurka szachowa. Cenny król zestawu szachów, chroniony szklaną kopułą. That's from the set he ciekawe. taught me with. I'd know it anywhere. Did he keep it to remind him of his favourite? Or to remind him that he had yet to beat me. Ładna mapa. Fajne stwory. Morskie. Kurde, ludzie to kiedyś mieli wyobrażenia, nie? Remember when he started to wear these to look wiser and older? Oh, he was hiding his hair loss. Książka teologiczna z osobistej kolekcji Charlesa. Fortalitium Fidei, autorstwa Alfonso de Spiny. Cokolwiek miałoby to nie być. Kolejna książka z osobistej kolekcji. Formicarius, autorstwa Jonesa Nidera. Które mogłoby chociaż podać, o czym to było. Notatki Charlesa. Nikt po tej stronie oceanu, niewielu po drugiej wie, że przybyłem do New Eden jako pastor, aby prowadzić badania w Nowym Świecie w imieniu Bractwa Stuły Świętego Pawła. Jakież cuda i dziwactwa tu znalazłem. Są tu niezliczone stare duchy, ale są ciche. Nigdy nie powiem tego głośno, ale podejrzewam, że są tu wiedźmy. A jeśli jakąś faktycznie znajdę, bardzo chętnie poproszę ją o opowiedzenie swojej historii.
Kolejna książka z kolekcji Todd Fjorditoten autorstwa Baltaszara Hansa Frechenhofera. I co my tu mamy? Wersety biblijne z dodatkami. Księga Hioba 7, 13, 15. Myślałem, wypocznę na łóżku, posłanie to trosk mych powiernik. Lecz ty mnie snami przestraszasz, przerażasz mnie widziadłami. Moja dusza wybrała uduszenie, a śmierć moje członki. Przychodzi do mnie w snach. Charles's notes mention Job, chapter 7, verses 13 to 15. I'll look for that reference. Red, you dropped something. Kolejne dodatki. Co łączy te wszystkie sny? Czy są zapowiedzią dnia zagłady, czy nadchodzącego koszmaru? To wizje? Zapowiedź czegoś? Czy ktoś za tym stoi? Kto lub co jest prawdziwym celem i co spowodowało wybuch tego gniewu? Muszę wiedzieć, jak to coś manipuluje naszymi umysłami. Sen nie daje już ludziom odpoczynku. To nie może trwać dłużej. These notes are erratic ramblings. Charles was worried about the curse plaguing the settlers' dreams. How malicious is this curse, tormenting people in their beds? Charles's ghost might give us answers. We should investigate the cemetery where he was found. Okej. No to na cmentarz. Jeszcze można zapytać? I'm sorry to trouble you once more. How may I help? With all that's happened, how are you bearing up? This all feels so unreal. Just one more nightmare from which I cannot wake. It seems so now, but that will change. I promise. Was there something I should have done differently? Did I fail him? Did I fail Charles? None of this is your fault. I do not want to believe he is gone. He cannot be gone. I do not permit him to be gone. You're in pain, and that might have brought him back. Maybe he lingers because you suffer. We'll do what we can to ease your pain. And we'll do what we can for Charles. Has the curse brought with it nightmares? Yes, I've had nightmares. I suspect we all have. Charles warned that something was stalking our dreams, that it had a use for us, that we needed to fight it with all God's might. But now Charles is gone, and my nightmares have changed. In my sleep, I see my husband falling, screaming into the abyss. All hear him, none respond. He plummets on into the bottomless pit. Poor Charles. We must make our way to the cemetery. Please be careful, dear Antea. No dobrze, trzeba będzie się wybrać na cmentarz, ale to zrobimy już w kolejnym odcinku, na który oczywiście serdecznie Was zapraszam. Do usłyszenia!